Poznając historię techniki malarskiej tempery, uświadamiamy sobie, ile starań i trudu dawni mistrzowie poświęcali warsztatowej stronie malarstwa. Mieli oni głęboką świadomość ścisłego powiązania techniki warsztatowej z całym procesem tworzenia, tak ważnym dla końcowego efektu artystycznego. Malarstwo tablicowe było rzemiosłem. Ogromną wagę przywiązywano do starannego wykonania obrazu, a wszystkie etapy powstawania dzieła były precyzyjnie określone i zajmowały niejednokrotnie wiele tygodni, w zależności od wielkości konkretnego zamówienia. Ukończony obraz musiał być piękny i robić wrażenie pozostające w sercu widza na długi czas. Religijne malarstwo tablicowe służyło konkretnym celom. Niewielkich rozmiarów obrazy przeznaczone były do indywidualnego kultu. Zdobiły prywatne kaplice, były wyrazem ogromnej pobożności tamtych czasów. Stanowiły pewnego rodzaju wyznanie wiary właściciela. Obecnie bardzo trudno jest odtworzyć dokładny sposób malowania z XIV wieku. Każdy malarz czy warsztat miały swoje tajne receptury, których pilnie strzegły. We Włoszech bardzo długo wiadomości z zakresu technik malarskich określano słowem segretti, które dotyczyło głównie sposobu przygotowania farb. Dla wielu średniowiecznych malarzy, rzemieślników, główne źródło wiedzy o sposobie używania farby temperowej stanowiły podręczniki dotyczące technologii malarstwa. Bardzo ważnym opracowaniem było dzieło benedyktyńskiego zakonnika Teofila Presbytera, zatytułowane Diversarum Artium Schedula. Napisane po łacinie, zawiera opisy i instrukcje wykonywania dzieł rzemiosła artystycznego. Dla dawnych mistrzów tworzących w technice tempery najważniejszym podręcznikiem było Il Libro dell'Arte, napisane przez włoskiego malarza i teoretyka malarstwa Cennino Cenniniego. Technologia malarstwa tablicowego stosowana w średniowieczu była pracochłonna i skomplikowana. Przy pracy nad jednym dziełem, dziś stanowiącym zabytek nie tylko malarski, ale i pozłotniczy, zaangażowanych było wiele osób. Samym przygotowaniem deski zajmował się oddzielny, specjalnie wyszkolony do tego zadania rzemieślnik. Często był to uczeń w warsztacie mistrza, który uczył się na malarza aż 6 lat. Technika temperowa jest bardzo stara. Stosowano ją już w starożytności. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa temperare, czyli mieszać. Farba powstaje poprzez zmieszanie sproszkowanych pigmentów ze spoiwem emulsyjnym. Technika malowania temperą jest bardzo misternym procesem. Farba nakładana jest wielokrotnie cienkimi warstwami. Temperę stosowano powszechnie we Włoszech w okresie Trecenta oraz Quattrocenta. Pierwotnym podobraziem malarstwa temperowego było drewno. We Włoszech do wykonania tablic zalecano używanie drewna topolowego, lipowego lub wierzbowego. Grube, 3–5 cm deski spajano kołkami lub poprzeczkami. Drewno musiało być dokładnie wysuszone. Do deski przyklejano płótno, które wielokrotnie pokrywano zaprawą klejowo-kredową, każdorazowo szlifując i polerując do uzyskania idealnie gładkiej płaszczyzny. Bardzo ważne znaczenie symboliczne i estetyczne miał w średniowiecznych obrazach religijnych kolor złoty. Złote tło symbolizowało inną, niebiańską rzeczywistość, w której znajdują się święci. Do ozdabiania tła obrazów używano najczęściej złota płatkowego, które przyklejano na pulment, czyli glinkę o czerwonawym kolorze. Elementy, które miały się świecić, polerowano kamieniem, agatem.
następnie puncowano, czyli wybijano wzory. Najważniejszym narzędziem dla malarza był dobrej jakości pędzel. Umożliwiał on nanoszenie farb w dowolny sposób. Do malarstwa temperowego używano pędzli wykonanych z miękkiego włosia ogonów wiewiórczych. Pędzle przygotowywane były własnoręcznie. Farbę temperową sporządzano, ucierając sproszkowany pigment ze źródlaną wodą, następnie mieszano na kamiennej, często marmurowej płytce ze spoiwem emulsyjnym. W temperze jajowej spoiwem jest żółtko jaja kurzego, zwykle połączone z olejem lnianym, orzechowym lub makowym oraz innymi składnikami. Pigmenty pozyskiwano ze świata roślin, zwierząt i minerałów, a także wytwarzano syntetycznie. Ziemia zielona, ochra, biel świętojańska, ultramaryna, indygo, cynober, aurypigment to tylko niektóre z używanych wówczas kolorów. Inspiracją do powstania tych małych arcydzieł były Biblia i żywoty świętych. Natomiast dla motywów użytych w tle często ówczesna włoska architektura. W zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie znajdują się bardzo cenne dzieła malarstwa temperowego. Taddeo Gaddi, Matka Boska tronująca z dzieciątkiem w otoczeniu świętych. Pietro Lorenzetti, Matka Boska z dzieciątkiem na tronie, ze świętą Katarzyną Aleksandryjską i świętym Janem Chrzcicielem. Na wystawie czasowej prezentowany jest obraz Paola Uccella, Madonna z dzieciątkiem.